Przedstaw się. Dobrochotow Andrzej Aleksejewicz. Data urodzenia, 21 lipca 2001 roku. miasto urodzenia. Chebok Sary. Gdyby rozmowa z rodzicami nie była możliwa, czy przyszedłbyś porozmawiać? Myślę, że tak. Dlaczego? Mimo to krewni lub znajomi zobaczą mnie na YouTube. Masz rację. To jest przykład rozsądnej osoby. Ile masz lat? 21. To jest apel do Czerwonego Krzyża. Inteligentni ludzie zdają sobie sprawę, że nawet jeśli nie mają szansy na bezpośrednią rozmowę, mogą pojawić się gdzieś w sieci. To okazja do podzielenia się ważnymi informacjami. Jakimi informacjami? Że żyję i mam się dobrze. Zgadza się, że żyjesz. Cóż, zabierz mnie z powrotem. Czy to prawda? Tak, zgadza się. Co zaskakujące, jesteś bystry ponad swoje lata. A może tak ci powiedziano w miejscu, w którym cię trzymają? Nie. Biorąc pod uwagę, że masz 21 lat, wątpię. O co walczysz? Zostałem zmobilizowany. A z kim walczysz? Z narodem ukraińskim. To takie autorytatywne stwierdzenie. Podoba mi się. Dlaczego? To, co myślisz, jest tym, co mówisz. Na YouTube można mówić, co się chce. Nie zostaniesz za to ukarany, uwierz mi. Mówiono, że byli tu nacjonaliści i naziści. Naziści czy nacjonaliści? Naziści. Jaka jest różnica między nazistą a nacjonalistą? To interesujące pytanie, prawda? Czy znasz różnicę? Nie do końca. Jakie masz wykształcenie? Średnie zawodowe, spawacz. Spawacz. Dobrze. Co wiesz o Ukrainie przed wojną? Zdefiniujmy się. Kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie? O ile wiem, Rosja wkroczyła w lutym, a konflikt rozpoczął się w 2014 roku. Obwody Doniecki i Ługański chciały stać się niezależnymi republikami lub państwami, nie wiem. Nie mogę powiedzieć na pewno. Jaki był rok 2014? O ile wiem, w Kijowie był Majdan. Sytuacja rozlała się następnie na Donieck i Ługańsk. A Krym? Krym? Czyj Krym? Do 2014 roku była częścią Ukrainy, ale teraz jest częścią Rosji. Jak doszło do secesji Krymu? O ile mi wiadomo, kiedy odbyło się tam referendum, wkroczyły tam wojska rosyjskie. Pozwól, że cię poprawię, dobrze? Tak, oczywiście. Były tam wojska rosyjskie, było wiele różnych baz. W 2014 roku zablokowali nasze jednostki wojskowe. Tak, rzeczywiście odbyło się coś na kształt referendum, ale zostało ono przeprowadzone z bronią w ręku, a międzynarodowi obserwatorzy nie mieli do niego wstępu. A wynik referendum jest znany wszystkim, wszyscy rzekomo chcieli secesji. Społeczność światowa nie uznała wyniku tego referendum. Z tego powodu, że to jest moje osobiste założenie. Społeczność światowa nie uznała zawłaszczenia Krymu. To się nazywa aneksja. Czy wiesz, co oznacza słowo aneksja? Zaanektowali Krym, ale cały świat tego nie uznał. A Rosja przeprowadziła referendum na muszce, aby zapobiec powtórce wojny czeczeńskiej. Pierwsza wojna czeczeńska rozpoczęła się po tym, jak ludzie postanowili żyć oddzielnie. Chcieli stworzyć Iczkerię i odłączyć się od ZSRR. Ale wojna wybuchła, ponieważ ZSRR nie chciał puścić Czeczenii. Najwyraźniej, aby zapobiec czemuś podobnemu, tym razem, w 2014 roku, Rosja zdecydowała się w pełni kontrolować referendum.
Potem był Donieck i Ługańsk. Wasze wojska wkroczyły tam w 2014 roku, a to wszystko są procesy równoległe. Nie wiedziałem. Czy wiesz, kim jest Strelkov Girkin? Motorola? Słyszałem o Motorola. Wszyscy oni są obywatelami waszej Rosji, jak Strelkov Girkin i tak dalej. Weszli oni na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego jako część różnych grup DRG i innych formacji wojskowych, a stamtąd próbowali rozpocząć rosyjską wiosnę. Rosyjska wiosna im się nie udała. Mówiąc dokładniej, odniosła ona sukces w tych dwóch regionach, ale nie powiodła się w Charkowie i Odessie, i rozpoczął się kolejny okres. 8 lat bombardowania Donbasu. Co się stało 24 lutego w 22? Wiem bardzo niewiele o tym, co wydarzyło się 24 lutego, bardzo niewiele. Dlaczego nic nie wiesz? Przez większość czasu byłem w pracy i nie śledziłem wiadomości. Jak zostaliście zmobilizowani? Przyszło wezwanie i poszedłem do biura rekrutacyjnego. Najpierw wysłano nas do Kazania, gdzie przeszliśmy szkolenie wojskowe, a stamtąd na Ukrainę. Kiedy to było? Wjechaliśmy na Ukrainę 4 stycznia. Kiedy zostałeś zmobilizowany? 30 września. Gdzie znalazłeś się na Ukrainie? Który obszar? Najpierw byliśmy pod Nowoazowskiem, potem przenieśliśmy się pod Donieck. Czy byłeś tam przez cały czas? Tak. Kim byłeś po mobilizacji? Strzelcem wyborowym? Strzelec, tak. W której jednostce walczyłeś? Karabiny motorowe. Która brygada lub pułk? Pułk 1231. 31. Tak. Czy jest to obrona terytorialna? Nie rozumiem. Więc to nie ma znaczenia. Powiedz nam, co się stało, gdy zostałeś wzięty do niewoli 11 kwietnia? Opowiedz nam o swoim ostatnim dniu w siłach okupacyjnych. Odpoczywałem, siedzieliśmy w piwnicy. AFU przyszło i zaczęło rzucać w nas granatami. Czy byłeś w grupie 10 osób? Tak. Co robiłeś w piwnicy? Jakie było twoje zadanie? Nasłuchiwałem, obserwowałem, patrzyłem, skąd padają strzały. Przypomnij wszystkim historię o tym, jak zostałeś schwytany. Zostałeś obrzucony granatami. Tak, obrzucili nas granatami, zaczęli rzucać bombami dymnymi. Na drzwiach wisiał koc, który się zapalił, a następnie pojawił się gęsty dym. Tak jak myślałem, trwało to około 15 minut, po czym nie było już oddechu i opuściliśmy piwnicę. Za każdym razem, gdy wychodzą na jaw nowe szczegóły, nikt jeszcze nie powiedział nam o kołdrze. Zostałeś schwytany. To już nie jest interesujące, to cała kompania 10 osób. Odpowiedz na pytanie. Co robiliście tutaj i jakie są pomysły waszej armii na terytorium Ukrainy? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem dokładnie, ale jak nam powiedziano, przybyliśmy, by wyzwolić. Kogo? Kogo zwolnić? Zastanawiam się. Wyzwolić ludność Doniecka i Ługańska. Czy mieszkańcy poprosili o ich zwolnienie? Osobiście nie zostałem o to zapytany. Czy tak ci powiedziano? Tak. Kto wygra tę wojnę? Nie wiem. Może masz jakieś przemyślenia na ten temat? Nie, nie mam. Nie wiesz. Twoja matka już wie, że jesteś więźniem. Chciała cię puścić? Nie chciała tego. Co powiedziała?
Nic nie powiedziała, po prostu nie chciała puścić. Czy ona płakała? Tak, babcia i dziadek też. Ojciec? Ojciec on i jego matka są rozwiedzeni od dłuższego czasu. Rozwiedziony. Co mówiły? Dlaczego płakali? Że jestem za młody, by iść na wojnę. Co im powiedziałeś? Groziło mi więzienie. Ile więzienia? Myślę, że 8 lat. Gdzie ci to powiedziano? Słyszałem o tym w wiadomościach. Witam. 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 Nazywam się Dmitrij i jestem dziennikarzem z Ukrainy. Twój syn jest jeńcem wojennym. Wie pan o tym? Zdałem sobie z tego sprawę po obejrzeniu wideo. Tak. Znasz mnie i Wowa Zolkina? Nie. Nie? Niedobrze. Jeśli chcesz porozmawiać ze swoim synem, potrzebuję twojej zgody na nagranie i opublikowanie rozmowy. Nie zrozumiałem tego. Jeśli chcesz porozmawiać z synem, dam ci go do telefonu, jest teraz ze mną. Ale rozmowa zostanie nagrana i opublikowana na naszym kanale YouTube. Potrzebuję twojej zgody. To jest zasada YouTube. Zniknąłeś, pojawiłeś się. Chcę porozmawiać. Co? Mam złe połączenie. Naprawdę chcę porozmawiać z synem. Czy wyrażasz zgodę na nagrywanie i publikację? Daj spokój. Zapytaj. Oddzwonię bez wideo, ponieważ w supermocarstwie nie ma internetu. Czy jest jakiś problem z internetem? Oddzwoniłem bez wideo, ponieważ w Rosji nie ma internetu. Na ekranie pojawia się informacja o wyłączeniu mikrofonu. Włącz go ponownie. Słyszysz mnie? Możesz być słyszany. Ponieważ połączenie jest słabe, sugeruję rozmowę przez połączenie audio. Czy wyrażasz zgodę na nagrywanie i publikację rozmowy? Ok, ale spróbujmy jeszcze raz przez łącze wideo. Włącz kamerę, mam dobry internet. Zadzwoń. Tutaj. Tak, jest coś. To działa. Czy wyrażasz zgodę na nagrywanie? Tak. Rozmowa. Nie mówisz, gdzie jesteś ani z kim jesteś. Cześć, nic mi nie jest. Cześć. Syn. Kiedy pozwolą ci wrócić do domu? Kiedy znajdę się na liście, odeślą mnie prosto do domu. Synu, co muszę zrobić, aby to zrobić? Co trzeba zrobić, aby to osiągnąć? Musi udać się do jednostki wojskowej. Musi udać się do biura rekrutacyjnego, aby jej syn został uznany za żywego jeńca wojennego. Pokaż wszystkim film, który zostanie opublikowany na kanale. Uzyskaj status jeńca wojennego. Musisz udać się do biura rekrutacyjnego, aby umieścić mnie na liście. Czy wszyscy w domu wiedzą, że żyję? Wyłącz wideo.
Wygląda na to, że znika. Wideo nie jest wyświetlane. Tak, zgubiłem link do wideo. Mówię wideo zwalnia, więc je wyłączyłem. Rozumiem. Andrzej, zrobimy wszystko. Co jeszcze trzeba zrobić? Niech włączę wideo. Wyłącz wideo. Czy mogę go włączyć? To wszystko. Rozmowa bez wideo. Witam. Tak, Musisz udać się do biura rekrutacyjnego, aby umieścić mnie na liście. rozumiem. Okej, na pewno pójdę do biura rekrutacji, okej. Co jeszcze należy zrobić? Musisz udać się do jednostki wojskowej, pokazać film, który ukaże się na kanale, abym mógł zostać umieszczony na listach. W porządku, synu. Czy w domu wszystko w porządku? Wszyscy w domu się martwią. Wszyscy się martwią, babcia ledwo trzyma się tabletek uspokajających. Czekamy na ciebie, synu. Jak się masz? Tak, jest w porządku. Jestem karmiony i pojony. Mój synu, wszyscy tutaj martwimy się o ciebie. Nie martw się, żyję, jestem w jednym kawałku, nic mi nie jest. Jak leci? Wszystko jest w porządku, jest łóżko, jest ciepło. Jestem karmiony, jest woda i jedzenie. Dobrze. Nie martw się. W porządku, synu, czekamy na ciebie. Wkrótce wrócę. Wszystko będzie dobrze. Powiedz wszystkim, że dzwoniłem i że nic mi nie jest. Dobrze. W porządku, synu, w porządku. Czy mam poczekać, aż zostaniesz wpisany na listę? Tak, tak. Postaram się zrobić to szybciej. Synu, trzymaj się, nie martw się, nic nam nie jest, po prostu wróć. Tak, cóż, nie martw się zbytnio, jest w porządku. Dziękuję, że mogłem do ciebie zadzwonić i porozmawiać. Tak, w porządku, zrobię to. Bardzo cię kochamy i czekamy na ciebie. Ja też. Niedługo będę w domu, dobrze. Mogę zadać ci pytanie? To Dimitri. Należy udać się do biura rekrutacyjnego i jednostki wojskowej, z której został zmobilizowany, napisać wszędzie oświadczenie, że żyje i znajduje się w ukraińskiej niewoli, i dzwonić do nich 3 razy dziennie. Gdzie zadzwonić? Dzwoniąc 3 razy dziennie i zadając pytanie, kiedy wymienisz mojego syna, Dobrze. to zależy od ciebie. Czerwony Krzyż twierdzi, że my, blogerzy, postępujemy źle, komunikując się z jeńcami wojennymi. Jaka jest twoja opinia, czy naruszamy coś, czy nie? Przynajmniej widzimy, że nasi synowie żyją. Problem polega na tym, że w Rosji nie wpuszcza się Czerwonego Krzyża do miejsc, w których przetrzymywani są nasi jeńcy wojenni. Nie pozwalasz nikomu do siebie dzwonić. Dlaczego tak się dzieje?
Nie mogę nawet nic o tym powiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że nie zadałem właściwego pytania. Oto kolejne pytanie. Co twój kraj robi na Ukrainie? Co wy tu robicie? Dlaczego przyszliście zabijać Ukraińców? To bardzo prowokacyjne pytanie. Jaka jest jego prowokacja? Twój syn jest więźniem, biegał z karabinem maszynowym w obcym kraju. Jest okupantem, musisz być tego świadomy. Jaka jest prowokacja pytania? Został zmobilizowany. Kraj go zmobilizował. Okej, został zmobilizowany. Co, teraz musimy wyjść i zabijać ludzi? Nie sądzę, żeby mój syn zabił. Kto niszczy nasze miasta, naszych ludzi? Twój syn strzelał z pistoletu maszynowego i tylko dzięki granatom zostali wykurzeni z piwnicy, ale poza tym strzelał normalnie, walcząc. Nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Kto może powiedzieć? Kto może odpowiedzieć na pytanie? Kto niszczy nasze miasta, nasze wioski, zabija naszych cywilów, nasze wojsko, naszych obrońców? To pytanie nie jest skierowane do mnie, małego człowieka. Wszyscy jesteście małymi ludźmi. Wasz kraj składa się z niewolników małych ludzi. Rozumiesz? Wszyscy jesteście małymi ludźmi. Twój król postanowił wysłać małych ludzi do innego kraju. Nie może pan wątpić, że pański syn jest okupantem. Wy, podobnie jak nazistowskie Niemcy, zaatakowaliście nasz kraj 24 lutego 22 roku, a pierwszy raz zaatakowaliście w 14 roku. Chcę, żebyś z tym żył. Że twój 21-letni syn biegał i strzelał. Nie wiem, czy kogoś zabił, czy nie. Strzelałeś, prawda? Strzeliłem. Strzelał. W którym domu mieszkałeś? W prywatnym domu? Tak. Twój syn również jest szabrownikiem. Nie jestem szabrownikiem. Mieszkałeś w czyimś domu, nie mogłeś mieszkać jak wojsko w czyimś domu, musiałeś mieszkać w obiekcie wojskowym, w namiocie lub w jakimś budynku administracyjnym, ale nie w prywatnym domu. Jak ma na imię twoja matka? Larisa. Drugie imię? Władimirowna. Łariso Władimirowna. Skończysz teraz z nim rozmawiać, ale wiedz jedno, twój morderczy syn jest maruderem i okupantem. W wieku 21 lat osiągnął niespotykane dotąd wyżyny. Witam. Witaj, synu. Tak. Synu, proszę, trzymaj się. Nic mi nie jest, nie martw się. Bardzo się martwię, wszyscy się martwią. Nie ma powodów do obaw. Bardzo cię kochamy. Ja też. Czekamy na ciebie. Tak. Dziadkowie ledwo trzymają się na nogach. Powiedz im, że nic mi nie jest, jestem cały i zdrowy. Ok, powiem imienia. W porządku. Całuję cię, kocham cię. Ja też. Ja też. Trzymaj się. W porządku, nie przejmuj się tym. Czekamy na ciebie. Dobrze. Jak tylko znajdę się na liście, wracam prosto do domu. Dobrze, dobrze. Dobrze. Okej, nie martw się, jest okej, pa. Ok, czekam na ciebie. Okej, pa. Co powiedziałem źle lub obraźliwie? Kłóć się ze mną, dobrze wiesz, że nie zostaniesz za to ukarany. Osiągnąłeś swój cel. Skontaktowałeś się z nią, nie wiedziała, że jesteś więźniem. Nie plądrowałem ani nie zabijałem ludzi.
Czy jesteś tego pewien? Tak. Skąd wiesz, że naszych myśliwców tam nie było? Strzelałeś z piwnicy. Po raz pierwszy zobaczyłem ukraińskie wojsko 11 kwietnia. Dzień, w którym zostaliśmy wzięci do niewoli. No. Ty strzelałeś. Nie było wśród nich rannych. Ani jednego. Nie było też zabitych. Nikogo nie zabiłeś. Czy wiesz, że nie możesz mieszkać w prywatnych domach? Nie wiedziałem o tym. Z tego co wiem, przydzielono nam pusty dom, w którym nikt nie mieszkał. Gdybym miał karabin maszynowy i poprosił cię, żebyś kucnął 5000 razy, zrobiłbyś to? Nie mogę 5000 razy. Będziesz kucać tak długo, jak długo będziesz mieć siłę. Tak. Jak nazywa się ta metoda? To jest metoda siły. Nie możesz mi nic zrobić, ponieważ jestem uzbrojony. Prawda? Nie będziecie w stanie mi odmówić. Podaję to jako przykład tego, jak wy, okupanci, przychodzicie do naszych osiedli i pytacie kogoś, gdzie możecie się zatrzymać. Czy mogą ci odmówić? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie będziesz w stanie mi odmówić, jeśli wyciągnę wtyczkę i każę ci robić przysiady. Będziesz robić przysiady, ponieważ cenisz swoje życie. My. Ten dom był pusty, wiem na pewno, że nikt tam nie mieszkał. Właściciele gdzieś wyjechali. Dlaczego odeszli? Nie wiem. To wydarzyło się na długo przed naszym przybyciem. Może dlatego, że zacząłeś wojnę. I wyjechali, jak wielu z Donbasu. Nie wiem. Nie wiesz. Więc. Nie wiesz, o co tutaj walczysz. Kiedy wojna się skończy. Co powiedzieli ci twoi dowódcy? Nic o tym nie mówili. Ale czy wiedzieli, kiedy wojna się skończy? Nic nie powiedzieli, nie mogę powiedzieć. Co jeszcze trzeba dodać? Nie mogę dodać nic więcej. Tradycyjnie nasi jeńcy wojenni, jeśli chcą, apelują do swoich rodaków, aby poszli na wojnę tutaj lub nie. Na przykład o zabranie ciepłych ubrań lub shortów. Możesz zwrócić się do przyjaciół. Moi przyjaciele z Rosji nie przyjadą tutaj. Nie? Nie. Dlaczego? Czy naprawdę są rozsądni ludzie, którzy nie idą na wojnę? Większość z nich nie służyła, nie zostaną tu wysłani. Rozumiem, dziękuję.